Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Jak zrobić, a w tym odcinku pogadamy sobie o polewie czekoladowej. Bardzo wiele ciast kończymy robić polewając je polewą czekoladową. Daje ona ciastom i ciastkom nie tylko ładnego wyglądu, ale również wzbogaca smak. To taka wisienka na torcie i tego nie trzeba tłumaczyć. Ale jak okazuje się, polewy mogą być różne. Zazwyczaj robimy je na podstawie czekolady gorzkiej, mlecznej lub białej, ale może ona również powstać na podstawie kakao. Żeby podkręcić smak polewy i jednocześnie lekko zmienić jej konsystencję na taką bardziej płynną i łatwiejszą do rozprowadzenia, dodajemy do czekolady mleko, albo śmietankę kremówkę, albo ewentualnie masło, bo polewa na podstawie samej czekolady byłaby nie do rozprowadzenia. Przykładowe składniki na polewę czekoladową z czekolady mlecznej to 2 tabliczki czekolady mlecznej i 5-6 łyżek mleka. A z czekolady gorzkiej? Wtedy do takiej polewy potrzebujemy 2 tabliczki czekolady gorzkiej i 200 ml śmietanki kremówki 30%. A z czekolady gorzkiej i mlecznej? W tym przepisie potrzebujemy 1 tabliczkę czekolady mlecznej, 1 tabliczkę czekolady gorzkiej i 150 ml śmietanki kremówki 30%. Wszystkie składniki podane przeze mnie na 1, 2 czy 3 polewę podane są na wymiar ciasta, który mieści się w blaszce o wymiarach 24 na 38 cm. A w czym zrobić polewę czekoladową przygotowaną w kąpieli wodnej? Potrzebujemy do tego rondelek i miseczkę. Miseczka obwodem musi pasować do rondelka, także musimy ją umieścić na górnej części rondelka. No i jak w kąpieli wodnej potrzebna nam jest woda. Wodę tą wlewamy do rondelka, a miseczkę umieszczamy na górze. Przy czym nie może ona dotykać wody. Ta polewa nie może się gotować w tej wodzie, tylko musi być tak jakby na parze wodnej, na kąpieli wodnej. Czekoladę do polewy najlepiej połamać sobie na drobne części, ale proszę pamiętać, żeby były one mniej więcej równej wielkości. Wtedy one się jednocześnie równomiernie ładnie rozpuszczą. Przygotowaliśmy sobie czekoladę i mleko. Proszę Państwa, proszę tu nie patrzeć na ilości, to są przykładowe składniki z polew, ale w mniejszej ilości, tak żeby po prostu pokazać, jak się robi polewę, a nie składnikowo, ile tam potrzeba. I taki rondelek z wodą pod miseczką, z miseczką i składnikami na górze stawiamy na gazie i powoli, uzbrajając się w cierpliwość, co jakiś czas mieszając sobie, rozpuszczamy to w kąpieli wodnej. Tam woda nam się powoli pod spodem gotuje i paruje, ogrzewając miseczkę. Po chwili składniki już się roztapiają, mieszają. Tego za bardzo też mieszać nie musimy, one się w momencie rozpuszczą, a tu proszę Państwa już jak się rozpuszczą, wtedy musimy je dobrze wymieszać. Ta polewa jest taka błyszcząca, jak Państwo widzą. Płynna. I taką polewę prosto z miseczki, z rondelka polewamy nasze ciastko, tak jak my pączka i zostawiamy do wystudzenia. Kolejne robienie polewy, na przykład na gazie. Używamy do tego rondelka, do którego łamiemy czekoladę, tak jak w poprzednim wypadku na mniejsze części równej wielkości, dolewamy mleko, stawiamy na gazie, ale w tym wypadku musimy te składniki cały czas mieszać. Tu istnieje ryzyko przypalenia się naszej polewy, naszych składników, więc musimy cały czas stać nad rondelkiem z łyżeczką i cały czas mieszać. Składniki się rozpuszczają, my nadal mieszamy. Jak wszystko się rozpuści, wyłączamy sobie gaz, bierzemy gorącą polewę i idziemy do naszego ciastka, naszego przykładowego pączka i rozprowadzamy polewę.
Jak Państwo widzą, ona ma lekko inną konsystencję, taką troszeczkę gęstszą i również dostawiamy do wystygnięcia. A co teraz? Teraz polewa z białej czekolady. Ona robi się tak samo, albo w kąpieli wodnej, albo w garku. Konsystencję ma taką bardziej płynną. Tutaj możemy poszaleć. Możemy na przykład wziąć barwniki, ponieważ biała czekolada po wpływem barwniku zmienia kolor, więc możemy mieć różnokolorową polewę. A teraz polewa bez czekolady. Do takiej polewy potrzebujemy 100 g masła, 100 g cukru, 3 łyżek kakao, 4 łyżek mleka i nasz podstawowy rondelek na gazie, do którego dajemy masło. Roztapiamy. Do prawie roztopionego masła dodajemy cukier. Mieszamy, łączymy, to się musi rozpuścić, połączyć. Mleko również mieszamy, żeby wszystko się połączyło. A jak wszystko się rozpuści, zdejmujemy z ognia. Trzepaczkę bierzemy sobie, dodajemy kakao i wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Po wymieszaniu przystępujemy do naszego ciasta, ciasteczek, naszych wyrobów. My do naszego testowego pączka kolejnego i polewamy z góry, rozprowadzając. Jak Państwo widzą, wszystkie polewy ładnie się rozprowadzają po naszych ciastach, ładnie je pokrywają. A teraz kolejna polewa z żelatyną. Do takiej polewy potrzebujemy 120 g masła, 3 łyżki kakao, 5 łyżek cukru, 4 łyżki śmietany 18%, 1 łyżki żelatyny i 2 łyżek wrzątku do żelatyny. Do rondelka dajemy sobie masło pocięte na kosteczki, stawiamy na gazie, włączamy gaz i rozpuszczamy nasze masło. Powolutku, jak się rozpuszcza, możemy dodać cukier i kakao i wszystko wymieszać. Pod wpływem ciepła składniki dalej będą się rozpuszczać, masło i cukier i łączyć ze sobą, połączyć razem z kakao. Państwo widzą, tutaj już prawie wszystko się rozpuściło. Jak się wszystko rozpuści, dodajemy 1 łyżkę żelatyny wymieszaną z 2 łyżkami wrzątku i teraz szybciutko mieszamy. Już nie gotujemy tego. Żelatyny nie gotujemy, bo straci swoje właściwości. Ale musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać. Masę po ściągnięciu z gazu musimy lekko przestudzić i dopiero wtedy zaczynamy dodawać śmietanę. Trzepaczką mieszamy, żeby wszystko dobrze rozprowadzić. Nasza polewa zmieni troszeczkę konsystencję, smak przede wszystkim też. Musimy bardzo dobrze wszystko wymieszać, odstawić na chwilę, żeby zaczęła tak troszeczkę gęstnieć i wtedy polewamy ciasto, ciastka lub inne produkty. W naszym wypadku to jest testowy pączek. Ona ładnie się rozprowadza, jak Państwo widzą. Zostawiamy do wystudzenia. Proszę Państwa, teraz spróbujmy zrobić małe podsumowanie. Zgromadziliśmy wszystkie pączki z wszystkimi polewami, które robiliśmy. I w kolejności pierwsza polewa była wykonana w kąpieli wodnej, drugi pączek to polewa wykonana w rondelku na gazie, trzeci pączek no to biała czekolada z polewa z białej czekolady, czwarty pączek to polewa wykonana na bazie żelatyny, no i piąty pączek polewa wykonana z kakao bez żelatyny. Tak wyglądają pączki w momencie, kiedy je zrobiliśmy i one przestygły.
Ale proszę Państwa, a co się stanie na drugi dzień z tymi naszymi polewami? Pierwsza polewa, ta z kąpieli wodnej, straciła tylko połysk. Druga polewa, ta robiona w rondelku bezpośrednio na gazie, zupełnie straciła połysk. Nawet jak Państwo tu widzą, nawet się pomarszczyła. Tego sposobu na pewno Państwu nie polecam. Trzecia polewa, ta z białej czekolady, pozostała błyszcząca i lekko straciła na przejrzystości, jak Państwo widzą, ale to chyba wyszło jej na dobre. Czwarta polewa, ta z żelatyną i kakao. No proszę Państwa, ta polewa mnie zaskoczyła. Prawie nie zmieniła swojego wyglądu, czyli jest nadal lśniąca. I powiem Państwu tak, że z ciekawości zostawiliśmy te pączki na jeszcze kilka dni, zobaczyć co tam będzie. I ta polewa przez kolejne dni zachowywała swój wygląd. Także ta polewa to moja faworytka. I piąta polewa, ta tylko z kakao, bez żelatyny już. Jak Państwo widzą, też się ładnie prezentuje. Niestety przez kolejne dni straciła troszeczkę na wyglądzie. Na koniec przydałoby się parę słów podsumowania. Jest 5 polew, takich w sumie najbardziej powszechnych, najbardziej przez nas używanych. Każdy ma swoją ulubioną polewę. Może teraz zmieni zdanie i wybierze inną. Tak jak w naszym przypadku troszeczkę będziemy stawiać na inne polewy teraz, próbować czegoś nowego na przykład. Zapraszam do pisania na naszym kanale, na naszej stronie, w komentarzach. My wszystkie komentarze czytamy, odpisujemy i takim podsumowaniem kończę, zapraszając na kolejne przepisy porady na kuchniamagdy.pl oraz na kolejne odcinki z serii Jak zrobić.